Dziś lądujemy w Alicante. To hiszpańskie miasto na wybrzeżu Costa Blanca, przyciąga turystów z całej Europy. W tym filmie opiszę nasz tygodniowy pobyt w Alicante. Ja nazywam się Marcin, a to jest mój kanał Edinburger. Alicante ma własne lotnisko oddalone od centrum miasta o kilkanaście kilometrów. Wysiadamy właśnie tam i transferem z lotniska jedziemy prosto do naszego apartamentu przy samej plaży. Do centrum miasta można dojechać też transportem publicznym. Wszystkie ceny podam Wam w trakcie albo pod koniec filmu. Zostawiamy bagaże i ruszamy na plażę. Stąd widać budynek, w którym wynajęliśmy apartament. Korzystam z Booking.com. Mijamy port, restaurację i ten tapas bar, który serdecznie polecam. To nie jest mój pierwszy pobyt w Alicante, więc kierujemy się do sprawdzonych miejscówek. Na pierwszy ogień idzie ta knajpa z włoskim jedzeniem. Tutaj zjecie owoce morza i najlepszą pizzę w mieście. Wzięliśmy jeszcze piwo, a rachunek wyniósł nas dokładnie tyle. Wracając do mieszkania, mijamy ten przepiękny skwer z fontanną i stuletni fikus. A teraz już popatrzcie na widok z naszego balkonu. Zapłaciliśmy trochę drożej, ale właśnie po to, by mieć super widok na morze. Drugi dzień zaczynamy od wyjścia w kierunku centrum. Po drodze mijamy Bazylikę Santa Maria. Jest to najstarszy czynny kościół w Alicante. Został zbudowany około XV wieku na pozostałościach meczetu. A my kierujemy się dalej, jest chwila po 9 rano. Miasto tak naprawdę się dopiero budzi, a my korzystamy z okazji, że drzwi do katedry są otwarte i wchodzimy na szybkie zwiedzanie. Kościół wzniesiono w średniowieczu. Przedtem to miejsce również zajmował meczet. Przebudowana i rozbudowana w XVII wieku archikatedra ma również polskie elementy. Od północy do katedry dobudowana jest barokowa kaplica komunii i tutaj się wkradamy na pooglądanie. Popatrzcie na rzeźby wewnątrz kaplicy. Wyglądają bardzo realistycznie. Wychodzimy i idziemy dalej, podziwiając architekturę miasta. Popatrzcie na te balkony, kolorowe budynki, elementy dekoracyjne, kwiaty. Naprawdę, w Alicante można się zakochać. My teraz będziemy ruszać na zamek. Na jego szczyt można wspiąć się na piechotę. My wybraliśmy opcję windy, która kosztuje niecałe 3 euro za osobę, a pieszo będziemy wracać. Santa Barbara to położony na wzgórzu XI-wieczny mauryjski zamek z Muzeum Historii tego miejsca oraz przepięknym widokiem na miasto. Warto tu dotrzeć. Jest to jeden z najpiękniejszych średniowiecznych zamków, jakie odwiedziłem. No może oprócz Carcassonne we Francji. Zamek jest ciągle w świetnym stanie. Co więcej, wstęp do niego jest bezpłatny, jeśli tylko macie ochotę się powspinać. Idąc już w środku, cały czas można podziwiać wspaniałe widoki na Alicante, aż do samej góry. A kiedy wejdziecie na szczyt, będzie jeszcze lepiej. Polecam ogarnąć jakieś sportowe buty, bo w klapkach może być troszkę trudniej. Zwłaszcza, że czasem podejście ma takie piaszczyste i kamieniste ustępy. Zobaczcie, ze szczytu zamku rozpościera się przepiękny widok na Alicante, ale także widok na morze, imponująca panorama
Tam dalej jest Benidorm, tutaj widzicie port i plażę. Konkretnie grzało nas tam słońce, mimo że był to październik. Po drodze na samą górę jest miejsce z przekąskami. Można tu kupić zimne i ciepłe napoje, ceny przystępne. I tutaj, jak widzicie, w środku jest muzeum. Wszystko jest bezpłatne, także można fajnie sobie spędzić czas. Są tu interaktywne wystawy, eksponaty z całą historią tego zamku, zbudowanego ponad 1000 lat temu. Schodząc, mijamy małą restaurację, a my idziemy z powrotem do centrum. Tą ulicą wchodząc w stronę zamku nie zapłacicie nic, tak jak mówiłem wcześniej. My skorzystaliśmy z windy. Aha, tutaj są najlepsze włoskie lody w Alicante. Zapiszcie sobie to miejsce. A my ruszamy na takie konkretne spożywcze zakupy. Idziemy w mniej turystyczne rejony Alicante. Jak zapewne wiecie, miasto jest dość spore. Ma ponad 300 000 mieszkańców i tak naprawdę turyści znają tylko tę część Starego Miasta i część nadmorską. My idziemy przez takie mieszkalne dzielnice, mało turystyczne, ale również zadbane. Kierujemy się do centrum handlowego Gran Via. Także, jak powiedział nasz właściciel mieszkania, nie jesteśmy skazani jedynie na małe sklepiki dla turystów. On pokazał nam miejsca, gdzie kupują lokalni mieszkańcy, polecił nam również tanie i dobre restauracje. Będzie o nich później. Robimy sobie szybką przekąskę i zerkając w kierunku zachodzącego słońca kończymy dzień na naszym balkonie. Później jeszcze wychodzimy do miasta, ale tam wieczorkiem już nie nagrywałem, więc teraz przenosimy się w kolejny dzień, gdzie ruszamy w kierunku Mercado, czyli hali targowej w centrum miasta. Tuż obok niej jest podziemna stacja tramwajowa, która wygląda jak stacja metra. Sprawdzimy tutaj bilety, bo chcemy jechać na plażę, ale to jeszcze nie teraz. Teraz ruszamy na rynek. Ten działający od lat popularny targ codziennie przyciąga mieszkańców miasta oraz turystów. Można tu kupić owoce i warzywa, owoce morza, mięso, sery i pieczywo. My kupujemy tradycyjne hiszpańskie pierożki empanadas i zostawię Was tu na chwilę, żeby pokazać, jak wiele różnych produktów można tu kupić. Czy lubicie robić zakupy na takich marketach, gdy jesteście na wakacjach? Napiszcie w komentarzu, co najczęściej przywozicie z urlopu. Ja nierzadko decyduję się na zakup lokalnych produktów i przypraw. Niestety, po powrocie do domu nie smakują one tak samo. Jeżeli podoba Ci się to wideo, proszę daj łapkę w górę i kliknij w subskrypcję. Ciebie to nic nie kosztuje, ale mi pomaga się rozwijać. Jeśli chodzi o sklepy spożywcze w Alicante, to główną siecią tutaj jest sklep Mercadona. Jest tu też kilka sklepów Carrefour Express. To są takie główne miejsca, gdzie kupicie artykuły spożywcze. Jeżeli wynajmujemy apartament, to nie jesteśmy zdani jedynie na restaurację. Można coś na szybko przygotować samemu, chociaż wiadomo, nie po to jedziemy na urlop, żeby gotować. W Alicante znajdziecie wszystko. To raj dla miłośników jedzenia. Od przepysznych, świeżych produktów
po restauracje z różnych zakątków świata. My szybko wracamy na śniadanie, sprawdzamy empanadas i zawijamy się na plażę, bo mimo że jest październik, w Hiszpanii nadal można się kąpać. Mamy co prawda pod domem plażę i właśnie przechadzamy się promenadą obok plaży Postiguet. Jest to czysta plaża z mięciutkim piaskiem przy samym centrum miasta. Zobaczcie, są tu nawet szafki pod kluczem. Ale my będziemy ruszać na drugą plażę, oddaloną od Alicante około 25 minut tramwajem. Linia A ma pierwszy przystanek właśnie tutaj, my wsiadamy i ruszamy. Transport publiczny jest w Alicante naprawdę dobrze zorganizowany. Linie tramwajowe w centrum miasta są schowane pod ziemią i tak jak mówiłem wcześniej, wyglądają jak stacje metra. Poza miastem już jadą normalnie na powierzchni. My jedziemy na plażę San Juan, jest to po drodze z Alicante do Benidorm. Tu już mamy taki topowy, wakacyjny, nadmorski vibe. Plaża jest szeroka, piaszczysta, wszędzie są przebieralnie, natryski, toalety, jakieś małe kafejki, miejsca, gdzie można kupić pamiątki, czy też akcesoria plażowe. Naprawdę, w porównaniu z Włochami, Portugalią czy też Grecją, hiszpańskie plaże mają super rozwiniętą infrastrukturę. Pokąpaliśmy się trochę i później wróciliśmy już z powrotem do centrum. Jeśli chodzi o Alicante, to miasto jest przepiękne zarówno w dzień, jak i w nocy. My wybraliśmy się teraz na nocny spacer, zobaczyć jak to wygląda. Zobaczcie, Hiszpanie dopiero wieczorem wychodzą się spotkać, spędzić razem czas. Mijamy te zatłoczone miejsca, które jeszcze za dnia były puste. Teraz po prostu nie można tędy przejść. Idziemy w kierunku Calle San Francisco, popularnej ulicy Grzybów. Byliśmy tam za dnia i byliśmy wieczorem. Pamiętacie z wcześniejszego filmu z mojej podróży do Pizy we Włoszech, że polecałem wam zwiedzać miasto zarówno w dzień, jak i w nocy. I tak samo jest tutaj. Oczywistym jest, że to samo miasto, te same miejsca wieczorem mają zupełnie inny klimat. I tak jest też na tej ulicy. O ile w dzień Grzybowa ulica wywołuje uśmiech na twarzy, to wieczorem robi się tutaj troszkę bardziej mrocznie, jak z filmów Tima Burtona. Ale nie dość mrocznie, by dzieci nie chciały się tutaj ciągle bawić, nawet w nocy. Tutaj wam jeszcze pokażę, jak ta ulica wygląda w świetle dnia, a tutaj spacerujemy już nocą. Grzybowa ulica ma swoją krótką historię. To miejsce to odpowiedź Urzędu Miasta na dwa główne problemy. Długi kryzys finansowy, który rozpoczął się w roku 2008 oraz plan rewitalizacji obszaru miasta, w którym panowało chaos oraz duża niepewność w kwestii przyszłości. W 2013 roku utworzenie tej ulicy pomogło zmienić klimat całej okolicy z brudnej i niepewnej strefy na tętniącą życiem i kosmopolityczną atmosferę, jaką obecnie ma ta ładna część miasta. Docieramy do głównego deptaku w Alicante. Zobaczcie, pootwierane lokale zapraszają turystów. My spacerujemy sobie tutaj, ale ja osobiście nie polecam tych lokali. Ceny są tutaj dużo droższe. Naprawdę zawsze kierujcie się tym, gdzie są tłumy i gdzie jedzą lokalni mieszkańcy. To najlepszy wyznacznik jakości, jeśli chodzi o jedzenie w turystycznych miejscach. My sobie wracamy dalej promenadą, podziwiamy przepiękne oświetlenie. To chyba jeden z najpiękniejszych budynków w Alicante. Casa Carbonell. Zbudowany 100 lat temu dla Enrique Carbonell, potentata branży tekstylnej. Budynek zachwyca wspaniałą architekturą, ale nie chcę was tu zanudzać historią, więc widzimy się rano. Teraz ruszamy do parku po drugiej stronie miasta. W Alicante nie ma Ubera, ale można tam dojechać autobusem.
Ponieważ jest nas 4, to tak naprawdę taniej wyjdzie taksi. Dojedziecie tutaj autobusem 27 i C6. C6 jedzie również na lotnisko. Przed wejściem witają nas koty. Ten park jest pełen zieleni, pełen wody, palm oraz właśnie kotów. Tak, można powiedzieć, że koty przejęły ten park na własność. Jeżeli lubicie te zwierzęta i lubicie tereny zielone, to ten park jest dla Was. Jest tu całkowity zakaz wyprowadzania psów, ale tereny zielone dla psów znajdziecie praktycznie wszędzie w Alicante. Tutaj królują koty. Jest tu też tor dla BMX-ów oraz kilka kafejek. Zrobicie tutaj także piknik, można przynieść ze sobą jedzenie, można pograć w gry. Są też tutaj tereny rekreacyjne i siłownia w środku parku. Dużo ławek, plac zabaw dla dzieci, no i mnóstwo palm. Park jest dość nowy. Został otwarty w 1997 roku. Jest tu ponad 2000 palm w różnych odmianach i wymiarach. Ciekawą atmosferę robią również spiętrzenia wody, wodospady i oczka wodne. Niektóre naprawdę bardzo duże. Ogromna przestrzeń, przez co wydaje się niezbyt przepełniony, wręcz odludny. Wiele miejsca na miłe spędzenie czasu. Jeśli podoba Ci się Alicante i planujesz tu przyjechać, wyślij to wideo komuś, z kim chcesz tu przyjechać. Może razem przekonamy tę osobę. My jeszcze chwilę pospacerujemy po parku i już wracamy do centrum na kawę i coś słodkiego. Trafiliśmy do kawiarni, w której byli sami miejscowi. Polecam to miejsce, widzicie tu adres. Normalne miejsce bez całego turystycznego hype'u. Warto tu zajść. A my tymczasem przechadzamy się po ulicach Alicante. Jedną z najbardziej instagramowych miejscówek w Alicante jest dzielnica Santa Cruz. To najbardziej urokliwe miejsce tutaj. Dzielnica położona na wzgórzu, wyjęta niczym z hiszpańskiej bajki o idyllicznym życiu w małym miasteczku pełnym słońca. Malutkie domki, wiele z nich opatrzone własną nazwą, wyłożoną z kafelek, donice z kwiatami, moc kolorów i uporządkowany chaos. Popatrzcie, jak tu uroczo. Co chwilę wchodzimy na inny poziom. Wspinamy się, mijając te bajkowe domki. No i wiadomo, im wyżej jesteśmy, tym piękniejsze widoki można zobaczyć. Zaglądamy w małe uliczki, nie zaglądamy ludziom w okna, choć bardzo kusi. Docieramy do punktu widokowego koło pustelni Świętego Krzyża.
Nawet jeśli myślicie, że zgubiliście się w labiryncie wąskich uliczek, prędzej czy później traficie na ten punkt widokowy, skąd będziecie mogli podziwiać dachy Alicante. O, a tu jest katedra, w której byliśmy wcześniej. Schodząc z punktu widokowego, kierujemy się w stronę centrum. Chyba jest już po sieście, ale uliczki nadal są puste. Jak wiadomo, słońce raczej chowa Hiszpanów w domach. Wchodzimy już znowu do centrum Alicante, podziwiamy te piękne budynki w centrum miasta. To jest plac przed miejskim ratuszem. Tutaj jest jeszcze spokój, ale już jutro będzie tu mnóstwo artystów w tradycyjnych strojach z różnych regionów Hiszpanii. My tymczasem znów spacerujemy po głównym deptaku miasta i przygotowujemy się do jutrzejszego dnia, który spędzimy na przepięknych plażach oddalonych o kilkanaście kilometrów od Alicante. Tabarka jest tak przepięknym miejscem, że chyba zrobię oddzielny filmik na ten temat. Jeśli już jest, to macie go tutaj w górnym rogu. Zobaczcie, jakie piękne plaże i jaki super nadmorski klimat. Zarówno przy plażach piaszczystych, jak i kamienistych. Był też czas na snorkeling. Po powrocie do Alicante natrafiliśmy na imprezę. Akurat odbywał się festyn folklorystyczny. Zobaczcie, tradycyjne hiszpańskie stroje z różnych regionów Hiszpanii. Mnóstwo ludzi na ulicach i mnóstwo wielobarwnego, wielokulturowego klimatu w tym przepięknym mieście. Wieczorami hiszpańskie miasta żyją. Nieważne, czy jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich, upalnej Barcelonie, chłodniejszym północnym Santander, czy właśnie tu w Alicante. Hiszpanie nie znoszą wieczorami siedzieć w domu. Muszą spotkać się ze znajomymi, przegadać cały wieczór i tak odpocząć od trosk codzienności. To jest hiszpański żywioł. Jeśli macie przyjaciół Hiszpanów, to wiecie doskonale, że uwielbiają spotkania, imprezy, są naprawdę otwarci i ciekawi świata. Nierzadko zagadują turystów. Niestety, wszystko co dobre musi się skończyć i my właśnie kończymy nasz pobyt w Alicante. Kierujemy się na lotnisko, nasza czwórka bierze taksówkę, ale spokojnie, na lotnisko możecie dojechać komunikacją miejską. Autobus C6 kursuje 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, co 20 minut. Bilet kosztuje niecałe 4 euro. A Ty, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Mam dla Ciebie trochę relacji z moich poprzednich podróży po Europie, ale będzie ich jeszcze więcej. A tutaj powinien się wyświetlić link z naszego wyjazdu do Tabarki. Było super, jest to naprawdę ukryty klejnot Alicante i naprawdę gorąco polecam, by się tam wybrać. Tu jeszcze podaję restauracje, które polecił nam właściciel apartamentu. Jeśli macie ochotę, to też warto skorzystać. Jeśli macie jakieś pytania co do Alicante, to napiszcie je w komentarzu. Postaram się odpisać jak najszybciej. Aha, pamiętaj, by w komentarzu napisać mi też, jakie pamiątki lubisz przywozić z urlopu. Do następnego razu.